Witajcie kochani, witam Was serdecznie, czekam na tramwaj, a Was zapraszam na kolejny film ze sklepów używanych, czyli tak zwanych second hand shopów w Niemczech. Chodzimy, oglądamy, co jest pięknego i czasem trafiamy na perełki, czasem na mniejsze perełki. Zobaczmy, co dzisiaj znajdziemy. Zapraszam serdecznie. Tu mamy tak zwany flat 14,50. Chyba nawet nigdzie nie jest uszkodzone. I co tu jeszcze jest? O, taki pojemniczek mały na może kawałek masła, 2,50. Taki zamykany od góry, wiecie. Panie sobie rozrobiły pogaduszki przy kasie. Mam nadzieję, że za bardzo ich nie słychać. To chyba jest Kala. Aha, źle widać. Ale to chyba jest Kala. Euro 50. O, Rosenthal 2,50. Ta no, popielniczka. Popielniczka. Tu mamy o takie. Tu mamy takie solniczka pieprzniczka 2,50 z gęśmi. Gęśmi czy gęsiami? Z gęśmi raczej. To już było zeszłym razem. Tu mamy takie małe puzdereczko w kształcie serca. To jakiś taki suwenir. To nawet nie jest malowane, tylko to jest taki napryskiwane ten motyw. Tu mamy taką piękną filiżankę za 4,50 i to mi się też bardzo podoba. Co to jest? A to jest Volkstedt Eurosztuka. Bardzo są podobne do takiego jednego motywu angielskiego na fajansie. Bardzo ładna. No jajeczka. Eurosztuka to też myślę, że jest fajna cena. 2,46. 6 sztuk. Czy ktoś jeszcze używa takie, rzeczywiście wyciąga w domu? Oczywiście tak od święta pewnie bardziej. W sensie na, no nie wiem, Wielkanoc. No bo tak codziennie albo co niedzielę wyciągać takie jajeczka. No u nas nie ma na pewno takiej tradycji, żeby takie coś używać jakoś. Tu mamy takie z Chibo. O, z Chibo widzicie? Na serwetki takie pierścienie. Ile to kosztuje? 4,50. No, taka cena Taka cena, nie najdrożej. Tu mamy trochę takich morskich zdobyczy z tymi muszelkami, całkiem ładny ten naszyjnik, bezcenny. Ten kosztuje 3 euro, a ten 3,50. Tu ktoś się pozbył samych muszelek. Ten też 3,50. O, tutaj jaka ładna muszelka. 4,50. Tutaj coś dołożyli, widzę. I dobrze. Takie piękne, kryształowe lampki do koniaku, jak myślicie? Może i do koniaku, ale nie są uszkodzone nigdzie. Trzeba by je umyć. Trochę są takie matowe, ale nie są matowe z powodu jakiegoś uszkodzenia, tylko po prostu są troszeczkę brudne. Nawet pasuje ta taca do nich. Parę rzeczy zostało dołożonych, więc sobie zrobię taki tour. Co tu jest ciekawego? Te są fajne, te są nowe, ale 5 sztuk za 6 euro. Tu mamy taką fajną miseczkę ażurową. 5 euro, nie sygnowane. Ale bardzo ładna, jak nowa. Tu mamy taki świecznik. To nie moje klimaty.
Sztuczne jabłka. No, czasem można kupić dla... Jak się ma tak, wiecie, nie cały czas owoce. A żeby coś kolorowego wsadzić do koszyczka w kuchni, to myślę, że czemu nie. Coś tu dołożyli. Orchidea sztuczna. Taki wazonik. Taki. Chyba nic więcej na tej półce. Tu są fajne lampki do wina za euro. Euro sztuka, też tylko 3. Też tylko 3. Tu mamy taki zestaw. Winterling. 2 euro dzbanek. Euro taki zestaw duo. 2,50 trio. Patrzcie, jaka ładna. Podobną ostatnio miałam, tylko ta jest troszeczkę wytarta. To złoto jest wytarte, widzicie, miała pasek naokoło. I tu też miała pasek. Gedanke mein. Gedanke mein? Chyba. Ciężko odczytać już. Troszkę wyprana. Tu mamy taki ciekawy zestaw. Euro 50, ten czajniczek. I te czarki są po 50 centów. Kto wie, może nawet przywiezione z Chin. Tak podejrzewam, jako suwenir. Całkiem możliwe. KPM Krister, ale chyba bez talerzyków, bo te talerzyki na pewno nie są z tego zestawu i nie są. Ktoś sobie talerzyki kupił, szkoda. 4 euro sztuka. No też tak trochę drogo wycenione. Tu u góry co mamy? Patrzę, co jest nowego. O, tu są fajne filiżanki. Co to jest? Indisch Blau. Winterling. Winterling. Euro 50 filiżanka. Ale to już nie jest Winterling. To jest coś innego. Ale pasuje razem. Prawie. Tu jeszcze mamy, o, kale. 4,50 sztuka. A tu mam taką wazę. Thomas Rosenthal na pewno.
8,50 sztuka z takim paskiem ozdobnym. Tutaj jakby było nie z paskiem, to być może bym sobie wzięła, bo takie poszukuję. A tu jeszcze mamy różne tace. To ich zeszłym razem nie było. Takie różne tacki. Mniejsze, większe. Tu jeszcze takie coś jest. Ja sobie to ściągnę. To nie jest ciężkie. O, takie coś. Tu też można coś przechowywać. To nie jest srebrne. 7,50. Wysoko te wazy stoją, ale sobie już pooglądałam. To jest shielding za 7,50. Fajna taka, troszeczkę inna ta waza. Ma tutaj otworek na chochle. Tu mamy taką inną jeszcze, niższą. To jest bardzo ładna zresztą. To jest Artsberg za 4 euro. Tak, za 4. I tu mamy bardzo ładną wazę Thun, Czechosłowacja za 7,50. KPM Krister. Proszę bardzo. Bezcenny? Nie. Z ceną w 9,50. Tu mamy, moi drodzy, cacuszko. Bardzo się cieszę, że trafiłam na niego, bo rzadko trafiam. Zobaczcie. O, meszczawienko. Super. 4,50. I tu mam jeszcze jeden też Krister, ten sam. Myślę, że za dużo wycenili. 9,50. Także Ome idzie ze mną. Tu jeszcze mamy takie fajne świeczniki, bo to są świeczniki, takie ruchome, zobaczcie, to się rusza. Zaszło już troszkę patyną, mosiężne, 6,50 sztuka. 2 sztuki, fajne. Patrzcie na te cuda tutaj. Można coś do środka wsadzić. Jak wam powiem markę, to padniecie z wrażenia, bo ja jestem zaskoczona. Piękne, na taras by fajnie wyglądały, ale kosztują no nie mało. Przesadzili grubo z ceną. Każda sztuka 50 euro. Jest to sergumin. Napiszę wam na ekranie, jak to dokładnie się pisze. Ale fajne. Tu taka ćma chyba. Albo ciem, jak niektórzy gadają. A tu taki motylek, chyba.
kochani, witam Was serdecznie na kanale Włóczykije. Ja mam na imię Kasia i jestem chwilowo słomianą wdową. Moi drodzy, Wojtek jest w Polsce, ja jestem tu. Wojtek ma tam bardzo dużo roboty. Bardzo mi tutaj, wzięłam ją sobie trochę bliżej, żeby Wam pokazać. Jest tak piękna ta hortensja. Tak naprawdę powinnam ją pokazać Wam w innym odcinku i pewnie w innym odcinku też wystąpi, ale jest po prostu wyjątkowa. To jest jedna hortensja, zobaczcie sobie, jedna. Niesamowita. Kupiłam ją na Flomarku wczoraj i niech nam tutaj trochę pocieszy oko w kamerze. Moi drodzy, tak jak już wspomniałam, Wojtek działa w Polsce, także jestem chwilowo sama. Mam nadzieję, że wróci szczęśliwie z powrotem i nie będzie miał takich ekscesów, jak jechał do Polski. Jak macie ochotę, zobaczcie sobie pierwszy odcinek, który wszedł bodajże... Oj, teraz Wam nie powiem dokładnie, ale to jest odcinek, na którym jest na miniaturce drabina, więc większość z Was pewnie widziało dokładnie, jakie tam miał perypetie po drodze do Polski. Nieciekawe, trochę go potem głowa bolała po tym, ale na szczęście mimo wszystko dojechał do domu szczęśliwie, w sensie do naszego domku w Polsce. A my się, słuchajcie, zajmijmy tym, co zobaczyliśmy na sklepach i co kupiłam. A kupiłam troszkę, bardzo niewiele, ale troszkę kupiłam ładnych rzeczy. Ciekawa jestem, czy Wy zwróciliście na nie uwagę, czy może jednak coś Wam innego wpadło w oko. Dajcie znać, co Wy byście kupili i co by było dla Was fajniejsze być może, albo inne na tych półkach sklepowych, bo dzisiaj byliśmy na sklepach używanych. Maja gdzieś mi tutaj chrapka sobie. Trochę tęskni za pańciem, bo pańcia nie ma. Śpi na jego miejscu. No, przynajmniej ma okazję w sumie. Moi drodzy, co kupiłam? Myślę, że obstawialiście, że to kupię. O, mamy piękną sosierę, moi drodzy. O, meszczawienko. Nie trafia się za często, a szkoda. Ale powoli jakieś tam się łupy trafiają. Chociaż bardzo rzadko, muszę powiedzieć. Chociaż ostatnio kupiłam, no tak ostatnio nie, ale z miesiąc temu, może trochę więcej, kupiłam taką piękną paterę też od Ome. Ome Szczawienko, czyli Hermann Ome, Niedersalzbrunn, miejscowość. Pokażę Wam sygnaturkę, to jest sygnaturka, dobrze, ja to pokazuję w ten sposób. To jest sygnaturka z okresu międzywojennego, czyli lata 20-30. Cenę też widzicie, 4,50, także myślę, że nie najgorzej. Całkiem fajna cena, jakieś 20 zł za Ome Szczawienko, to myślę, że jest fajna cena. Także fajnie, że się trafiło. Powiem szczerze, że o mało bym ją ominęła, dlatego że na tej półce te sosierki leżały już dość długo i były różne, bardzo podobne i mogło się tak zdarzyć, żebym tam w ogóle ręką nie sięgła. Także dobrze, że się udało jednak tam sięgnąć. To jest nauczka na to, że zawsze trzeba jednak wziąć do ręki i sprawdzić, co jest co, bo coś może być podobne, a się okaże, że to wcale nie jest ta rzecz, nie? Moi drodzy, i drugą, ostatnią rzeczą są takie piękne lampki, o. I one też mogą być z Polski, całkiem możliwe, może by to być Huta Julia, może to być Huta Zawiercie, trudno powiedzieć, bo obydwie huty, widzicie, tu jest taki na środku taki jakby wiatraczek i ten wiatraczek właśnie i obydwie huty używały, więc myślę, że są z Polski, tylko nie do końca wiem, z której huty, ale bardzo ładne, myślę, że są do koniaku, jest to kryształ. Także fajnie, że się trafiły. Mam ich 6, więc jeszcze lepiej, że trafił się taki komplet. Bardzo ładne. Trochę je umyłam, bo były takie trochę zakurzone. Myślę, że w bardzo ładnym stanie, nigdzie nie uszkodzone. Wiecie, takie lampki to są bardzo trwałe. Jak się nie rozbije, to się nic z nimi nie stanie przeważnie. One też nie są tutaj gdzieś u góry ubite, bo czasem się zdarza, że jak się kupuje takie lampki albo bierze do ręki na flomarkach, to są obite u góry. Te nie są, więc fajnie. Moi drodzy, zapłaciłam za nie 4 euro za wszystkie. Chyba ktoś się pomylił, powiem szczerze. Nie wiem czemu zostały tak nisko wycenione, ale czasem się zdarza, rzadko się zdarza, że aż tak mało się płaci za takie rzeczy, ale się zdarza. Moi drodzy, ja Wam za dzisiaj dziękuję. Mam nadzieję, że się podobało. Z takim pięknym widokiem na tą hortensję, ona jest naprawdę wyjątkowa. Naprawdę wyjątkowa, zobaczcie. Ogromna, większa jak moja głowa. Szok. Ciekawe, czy uda mi się ją ususzyć. Zobaczymy. Dziękuję Wam za dzisiaj i dajcie znać, co Wam się podobało i widzimy się w następnym filmie. Pa!